Dzień dobry wszystkim, Family Village Live. Ciepło Was witam na moim kanale. Co w dzisiejszym odcinku? Nadszedł ten dzień, kochani. Święto pomidora. 18 marca 2023, sobota. Przed nami pracowity dzień. Wysiew naszych pomidorów. Zapraszamy Was serdecznie. Wysiewajcie z nami. Myślę sobie, że wielu z Was już wysiało pomidory, bo oglądam filmy na YouTube i słyszę od znajomych, że niektórzy już w lutym zaczynają. Każdy robi jak uważa i każdy robi tak, jakie ma warunki. Niestety, my mamy warunki, jakie mamy. Mieszkamy w kraju, gdzie jest długo zimno, ciemno. Nie będę tych sadzonek moich narażać na wyciąganie, na jakieś słabe rośnięcie. To by była męczarnia dla mnie, dla nich. Dużo pracy na nic. Zaczynam w marcu. I pokażę Wam w tym odcinku, jakie w ogóle odmiany będę siała w tym roku. Macie tutaj nazwy firm, a potem ruszymy do wysiewu. Zacznę może od pomidorków koktajlowych, są najbliżej mnie. Pojawiło się kilka odmian, których nie miałam w zeszłym roku, tym bardziej ciekawe dla mnie, nowe doświadczenie i może nowe smaczki. Zobaczymy, jakie fajne pomidorki jeszcze są na rynku, których nie próbowaliśmy. Pomidorek koktajlowy Roma. Słyszałam wiele dobrych opinii. Próbujemy i my. Pomidorek cherry. Pomidorek red cherry. Black cherry. Przechodzimy do dużych owoców. I zacznę może od takiego, który siałam w zeszłym roku. Jak widzicie, opakowanie jest zaczęte. I co to jest? Do góry nogami też potrafię czytać. Ciekawostka. Marmande. Piękny pomidor. Ja go wszystkim chętnie polecam. Spróbujcie, jeśli nigdy nie mieliście. Przecudowny. Nie dość, że piękny dla oka, to wspaniały smak. Rośnie cudownie. Nowość w naszych pomidorach. Costoluto Fiorentino. Czy przeczytałam dobrze? Nie wiem. Myślę, że to jakaś włoska odmiana. Przyciągające zdjęcie. Musiałam go spróbować, więc w tym roku siejemy również ten. Następny Saint-Pierre. Piękny, prawda? Też mój nowy zakup. Moneymaker był w zeszłym roku. Średniej wielkości pomidorek, ale bardzo wdzięczny. Super rósł, mega plenny. Smakował nam wyśmienicie. Więc w tym roku również ląduje w naszej szklarni. I teraz Marmande Beef Stick odmiana. Też mam już otwarte opakowanie. Było siane w tamtym roku. Cudowny pomidorek. Następnie idziemy takiej średniej wielkości, tak zwany Outdoor Girl. Bardzo fajny pomidorek, średniej wielkości, okrągły, troszeczkę słodkawy, mięsisty. Polecam. I tutaj też już opakowanie otwarte w zeszłym roku. Jak widzicie, pisze po polsku na opakowaniu, więc polska odmiana. Wczesny karłowy, polecany do przetwórstwa. Pomidorek Alka. Też świetna sprawa. I tutaj idealny na przetwory, wyjątkowo słodki smak. Nasiona polskie, red pear, czyli ta pomidor gruszka. Cudowny. Nie mieliście? Biegnijcie kupić. Cudowny pomidor. A co tu się czai? Co się tutaj chowa? I teraz gwóźdź programu. Nasiona zebrane z owoców pomidorów. Żadne tam kupne. To są nasiona, które zebrałam z owoców pomidorów i nie mówię, że z moich. Jedno bodajże jest z moich, natomiast resztę z kupnych pomidorów w polskim sklepie. Nie potrzebowałam zbierać nasion z moich pomidorów, bo jak widzicie, ja mam jeszcze masę nasion, które mi zostały, więc nie widziałam sensu. Natomiast tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery koperty, które są nowościami.
Więc teraz Wam wymienię, które będę wysiewać. I żebym nie była gołosłowna i pokazuję tylko koperty z nazwami, na pewno sobie wygooglacie też, ale powinnam mieć gdzieś w archiwum, w galerii zdjęcia tych pomidorów, jak one powinny wyglądać. I jeżeli uda mi się, to za chwilkę Wam wkleję. Nie wiem, w której części filmu, ale widzielibyście, o jaki owoc pomidora mi dokładnie chodzi, który będę próbować pierwszy raz w tym roku. Wydłubane nasionka z pomidorków. To jest beef stick, nasionka z naszego pomidora. Odkładam na bok. Lecimy dalej. Jest to pomidor zielony ananas. Bardzo duży pomidor, jak się domyślacie, zielonkawy kolor. Duża malinowa pomidor. Piękna, duża malinówka, pamiętam, to był pomidor, więc spróbujemy jak najbardziej, bo tutaj malinówek nie mam dostępnych w ogóle. Rosmunda, pomidor duży, czerwony. Gdzieś już obiło mi się o uszy ta nazwa, gdzieś na YouTubie ktoś już coś mówił, sadził chyba, może są popularne, bo ta nazwa mi cały czas w głowie dzwoni. Zobaczyłam na półce w polskim sklepie, pomyślałam, muszę go mieć, bo no wspaniale wyglądał, prezentował się mega. I tutaj mam pomidor, nazwa powiedziałabym wątpliwa, bo jakaś nie konkretna, wymyślona, tylko pisało na nim po prostu pomidor polski. Jest to duży pomidor czerwony i zastanawiam się, napiszcie w komentarzach może, czy w Polsce macie jakiś pomidor, który po prostu się nazywa pomidor polski, czy po prostu w sklepie nie wiedzieli i tak go podpisali, bo nie znali oryginalnej nazwy, czy po prostu jest taka odmiana. Jest to pomidor duży, czerwony, wyglądał przepięknie. Spróbuję go wysiać w tym roku w naszym tunelu. I to już wszystko. Pogadałam sobie, wytłumaczyłam, co będzie siane, a teraz zakasujemy rękawy i do roboty, do roboty. Nie da się ukryć, że jestem bardzo podekscytowana, że wreszcie zaczynam wysiew pomidorków. Przygotowałam sobie już ziemię, idę teraz po kompost. I zobaczcie, co tu mam. Wiosna, wiosna. Ach, to ty? Mam nadzieję, że to ty, bo już mamy dość zimna. Zobaczcie, ile ich jest, jak pięknie wybiły. Zdecydowanie wiosna blisko. Kompost już jest. Zobaczcie, jaka różnica, jaki czarny jest kompost w porównaniu do ziemi ogrodowej. Idziemy teraz po perlit. Dodałam perlit i wszystko miksuję. Ta kaczka się chyba wściekła. Tak jak standard, jak do wszystkich moich wysiewów w tym roku zrobiłam. Pomieszałam kompost, ziemię ogrodową i perlit. Ziemia z perlitem i z kompostem wymieszana, więc króciutko pokażę Wam, w czym ja będę wysiewać te pomidorki. Pomidorków zazwyczaj jest więcej niż innych warzyw, więc raczej mam dużą rzecz na pomidorki. Mam dwie takie ala ciepła ręki. To jest naprawdę gruby plastik. To nie jest, nie ugina się. Jest to gruby, twardy plastik. Przykrywam tą tacę, na której będą pomidory. I tutaj mam regulację, czyli taką wentylację. Głównie to stosuję po podlaniu. Jak już się skrapla dużo tutaj wody w środku, to ja przez kilka godzin zostawiam tą wentylację. No i myślę, że jakby było za ciepło, muszę wyczuć temat, to wtedy odchylam. A jeśli mi nie pasuje, zamykam i mają wtedy super warunki. I właśnie do tego będę siać w tym roku pomidorki. Mam takich dwie i myślę, że spokojnie mi starczy, bo to będą pierwszy wysiew, pójdzie tutaj, będą to małe sadzonki, a potem oczywiście czeka mnie pikowanie. Do tych tac wchodzi naprawdę sporo podłoża. Zobaczcie, zużyłam wszystko, co miałam przygotowane w tej tacy i to jeszcze pobiegłam po kompost, żeby wyrównać do brzegów mniej więcej i żeby tace były totalnie pełne. Także naprawdę sporo podłoża. Idę teraz po wodę i podlejemy to. Zaczynamy zabawę. Jestem przy moich nasionach pomidorów. Już uprzedzę pytania, dlaczego one są w kubkach podpisaną odmianą. W tym roku postanowiłam je namoczyć przez 24 godziny, czyli przez jedną dobę, namoczyć nasionka
każdej odmiany pomidorów, którą będę wysiewać i zobaczę różnicę, czy fajnie kiełkują, czy fajnie rosną, czy szybciej wybiły. Dlatego na każdym kubku mam nazwę, bo w każdym kubku znajduje się parę ziarenek danej odmiany. Tu już mam przygotowane wszystko, te szklarenki, które robiłam na polu. I teraz Wam pokażę ciekawostkę, bo wymyśliłam, że może, wiecie, to jest wszystko w jednej takiej tacy. Muszę podpisać odmianami. I są różne rzeczy, mam różne niby znaczniki, ale sobie myślę, wypróbuję naklejki. I zamówiłam na eBayu naklejki do podpisu. Słuchajcie, patrzcie co przyszło. Ja nie wiem, czy na tym filmie oddaję wielkość, ale słuchajcie, to moje zamówienie przeszło oczekiwania. No po prostu chińskie maleństwa. Jakbym Wam pokazała skówkę od długopisu, to jest tyle. Teraz dopiero przeczytałam, że one mają 12 na 18 mm. Słuchajcie, teraz przeczytałam, jakbym nie mogła tego przeczytać przed zamówieniem, normalnie w topa. Ja nie wiem, jak ja tu wyskrobię nazwę pomidora, no ja muszę mega ściaśniać. Więc tu Was uprzedzam, czytajcie opis. Zobaczyłam, klikłam, kupiłam, przyszło, ja happy. A co ja mam teraz z tym zrobić, to ja nie wiem. 2 literki mi wejdą na jedną naklejkę. No ale nic, człowiek się uczy na błędach, także nie wiem, czy to wykorzystam, czy coś innego przykleję, ale muszę jakoś oznaczyć, bo mam różne odmiany. Startujemy, zabawa się zaczyna. Pomyślałam, że nie będę pisać pełnej nazwy na tym, bo te naklejki są naprawdę mikro, ale co mi się zmieści? Numer mi się zmieści. I po prostu zrobię sobie numerek, na liście napiszę nazwę pomidorka i tak dojdę do ładu składu, jaką odmianę sadzę. Dobrze. Jest pomysł, jest realizacja. Mam znacznik i teraz porobię sobie tylko otworki na ziarenka i myślę taki jeden pas przeznaczę na jedną odmianę i zobaczymy jak to wyjdzie, ile mi tu wyjdzie sadzonek. Wyszło mi po 9 otworków w jednym rzędzie na szerokości. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 takich rzędów, więc będzie 7 odmian w jednej tacy z 9 sadzonkami. Myślę, że takie logiczne i sensowne te odstępy będą. Nie chcę siać rzutowo. Ja wiem, że będzie ciężko, zwłaszcza namoczone ziarenka. Postaram się to zrobić na tyle precyzyjnie, żeby mi rosły jedne sadzonki i potem ewentualnie pikowanie do pojedynczych doniczek po kilku tygodniach. Zobaczymy jak wyjdzie. Na tą chwilę jest 9 sadzonek danej odmiany, 7 rzędów w jednej tacy. Myślę, że zacznę od koktajlowych, bo mam ich tylko 2 odmiany, więc 2 pierwsze rzędy zrobię w koktajlowych. No, żeby Wam oddać sytuację, zobaczcie, jakie to jest mikro. Ale nic, spełni zadanie. Jeśli pójdę tylko w numer, to spokojnie. I tak będę sobie podpisywać dany rząd danym numerem, a na liście wypiszę odmiany. Ziarenka pomidorów już w ziemi. No nie wyszło wcale źle, zobaczcie, dałam numery tutaj na naklejkach. W rzędzie mam daną odmianę pomidora. I teraz delikatnie tylko przykryję ziemią te ziarenka. Pamiętajcie, że ziemię nawilżyłam wcześniej, została podlana zanim w ogóle wprowadziłam ziarenko. Więc tym się już nie martwię, nie będę teraz w ogóle spryskiwać wodą, bo ziemia jest naprawdę mokra i to ziarenko przez kilka dni spokojnie ma tej wody na tyle. I teraz przykrywam tą górą, która będzie pełnić funkcję takiej szklarenki, więc daję im izolację, ciepło. Pamiętajcie, że tu mam regulację, więc będę sobie tym sterować. W zależności od tego, czy chcę dopływ powietrza, czy chcę troszeczkę wentylacji, to ja już będę sterować tym podczas tych tygodni. Gotowe. Lista też zrobiona. Będę musiała tą listę położyć gdzieś obok, żeby wiedzieć, jaki numer, w jakim rzędzie, która odmiana mi rośnie. I zaczynamy zabawę. Czekaliśmy na to tyle. Jak widzicie, ja się nie spieszę. 18 marca, ja dopiero wysiewam pomidory. Znam swoje możliwości, wiem, że mam tylko tunel, wiem, że nie mam gdzie trzymać tych sadzonek, a nie chcę wyciągniętych, nie chcę ich męczyć. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał.
Zobaczcie, jakie odmiany. Jeszcze szybciutko. Ja postaram się tutaj wypisać je też w opisie filmu. Oprócz tych zostało mi jeszcze kilka w kubeczkach nasion. 3 dodatkowych odmian, które nie zmieszczą mi się już do tych 2 tac, więc pójdą do małej tacki po pieczarkach. I po prostu tam sobie zrobię ze 3 rządki i myślę, jeszcze dodatkowo będą te 3 odmiany, więc do tych 14 jeszcze 3, wszystkich powinno być 17. Wypiszę Wam wszystko w opisie filmu. Trzymajcie się ciepło, wspaniałego dnia kochani i do następnego filmiku.